8 cylindrów oraz filiżanki. Tak, nadszedł ten dzień. Dzisiaj zwiedzamy Muzeum BMW. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę po Dolnym Śląsku, żeby pokazać Wam, że Dolny Śląsk też jest piękny i obfituje w interesujące atrakcje turystyczne. Oto jedna z nich. Cudowny kościół pokoju w Jaworze, pochodzący z XVII wieku. Jest to wspaniały przykład architektury sztachulcowej. Piękny drewniany kościół, dzisiaj pod wezwaniem dzisiaj ewangelicki. Wewnątrz zobaczycie zaraz piękne drewniane zdobienia. Co ciekawe, kościół ten wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A tak prezentuje się wnętrze kościoła pokoju w Jaworze. Zobaczcie, pełno tu, wszystko tu jest drewniane. Nie będziecie tego czuć, ale wokoło unosi się piękny zapach starego drewna. Ma to wszystko swoją niesamowitą, sakralną atmosferę. Jawor jest bardzo ładnym miastem. To miasto powiatowe. Co ciekawe, w sierpniu organizowany jest tu słynne święto chleba i piernika. Oto druga największa atrakcja w Jaworze, mianowicie Zamek Piastowski. Duch Piastów Śląskich unosi się nad wami. Ale no niestety zameczek trochę zapuszczony, niedostępny do zwiedzania w środku. Zaniedbany, nie szanują tu w pełni zabytków. Jesteśmy na jaworskim rynku. Oto ratów. Bardzo ładny, choć uczciwie rzecz ujmując, do naszego wrocławskiego się nie umywa, ale i tak cieszy oko. Bardzo ładny, zabytkowy. Jesteśmy na głównym placu Monachium, na Marienplacu, czyli placu mariańskim. Jest tu ładna fontanna, piękny, zabytkowy ratusz, zobaczcie. No i mnóstwo ludzi. Przed Wami jeden z symboli Monachium, mianowicie Olimpiaturm. Tutaj, na tych terenach była w 1972 roku, miały miejsce Igrzyska Olimpijskie, letnie. No, zapisały się w historii bardzo dramatycznie, dlatego że to wtedy terroryści palestyńscy uprowadzili zakładników izraelskich sportowców, którzy brali udział w tej olimpiadzie i niestety kilku z nich zginęło. Także tak naprawdę można to uznać tamten rok za symboliczny początek terroryzmu w zachodnim świecie. Przed Wami wieża olimpijska w całej okazałości, a przed nią oczywiście pomnik z 5 krzyżującymi się kołami, które symbolizują 5 kontynentów sportowców rywalizujących między sobą w trakcie zawodów olimpijskich. No, jest tu piękny teren, dookoła Was Olympia Hale, czyli hala, gdzie się różne dyscypliny sportowe odbywały. Pełno tu zieleni, wkrótce zobaczycie piękne jeziorko i wzgórza porośnięte kosodrzewiną. A jeśli chodzi o samą Olimpiaturę, no to powiedzmy jej design jest nieco niewybredny, ale na szczycie jest restauracja, zamierzamy się tam wybrać, bo tak się składa, że nigdy tam nie byłem.
Po lewej natomiast zobaczcie słynny na cały świat wieżowiec BMW. Tu mieści się siedziba, zarząd, biura tej marki, tak. Przypominają one kukurydzę, ale tak naprawdę zamierzeniem architektów było czy inspiracją może architektów była nie kolba kukurydzy, tylko cylindry samochodowe. Jest to 8 cylindrów, tak? Kiedyś były 8-cylindrowe silniki w BMW-cach, teraz raczej rzędowa 4 jest turbodoładowana. No a po lewej jest BMW Welt z pięknym muzeum. Ja niegdyś byłem, słuchajcie, w dawnym muzeum, jakieś 17-18 lat temu, w dawnym muzeum BMW, ale było w starym budynku i takie było tylko częściowo interesujące, natomiast to nowe jest super, wkrótce tam będziemy, być może tak szybko jak nawet jutro. A teraz wspinamy się na Olympiaberg, czyli takim wzgórzu olimpijskim, które góruje nad Olimpiazeję i całym tym terenem. Zobaczcie, z drugiej strony powoli słońce chyli się ku zachodowi. Pięknie to wygląda nad Olimpiazeję, czyli jeziorkiem olimpijskim, i oczywiście nad Olympiastadium, czyli stadionem, a po prawej Olympiahale i Olympiaturm. Jesteśmy na szczycie Olympiaberg, czyli wzgórza na terenach olimpijskich w Monachium, i roztacza się stąd piękny widok. Z jednej strony na tereny olimpijskie, Olimpiazeję, Stadium i Olimpia, prawda, hale, tak, no i oczywiście Olympiaturm, po prawej BMW. Piękna zieleń wokoło, tu są dęby, tam na dole kosodrzewina. A jeszcze, słuchajcie, z drugiej strony, zobaczcie, jest zabytkowe centrum miasta, Altstadt, nie? O, tu ładny widok na Starówkę. Jak widać, miasto ma dużo zieleni. Jest tuż przed zachodem słońca, pełno tu ludzi, dlatego że Niemcy, słuchajcie, są bardzo aktywni w przeciwieństwie do Polaków. Jest Wochenende, długi weekend taki, bo jest poniedziałek, Pfingsten, czyli Zielone Świątki, dzień wolny od pracy, i od razu ludzie są aktywni, idą do parku, do knajp, żyją, nie siedzą w domu i nie grają na komputerze, tylko aktywnie spędzają wolny czas. Monachium leży w Bawarii, a Bawaria to największy i zarazem najładniejszy land w Niemczech. Na południe od Monachium leżą, czy znajdują się już Alpy. Jest tu dużo lasów i jezior. Piękne górskie jeziora cieszą oko. Oto jedno z nich to jest jezioro Walchensee. A wokoło niego te serpentyny, zobaczcie, ale bym tu pojeździł Mustangiem na trybie sportowym. Uwielbiam to. A ty, Małgosiu? Nie. Słuchajcie, zaszła pomyłka. Tamto jezioro nazywało się Kochelsee, a to jest Walchensee. Walchensee jest jeszcze większe i ładniejsze. Patrzcie, jak tu ładnie, a gdzieniegdzie ludzie uprawiają kitesurfing nawet. No i zobaczcie, w tle jeszcze ośnieżone szczyty alpejskie. Wszak jest maj, więc śnieg jeszcze gdzieniegdzie leży. Tutaj na razie jest dopiero takie przedgórze, górki niskie, więc śniegu już nie ma, ale w tle ośnieżone szczyty robią wrażenie. Wkrótce wyruszymy w góry. Jest 5:30, ale my późno chodzimy spać i późno wstajemy. Także nam taka pora nie jest straszna. Jesteśmy na szlaku, idziemy na górę, która nazywa się Heimgarten, leży na wysokości około
niecałe chyba 1700 metrów nad poziomem morza. 1700 z hakiem, może 1800 prawie. No, ciężko się idzie, idziemy dopiero 40 minut, a tu jeszcze ponad 2 godziny, ale widoki już zaczynają się fajne. Tu widok na jeziorko, miasteczko, które tam jest. Ładnie te lasy, ta zieleń lasów komponuje się z błękitem wód jeziora, a w tle ośnieżone Alpy, na pewno wyższe partie niż Heimgarten. No niestety nie doszliśmy na Heimgarten, na sam szczyt, ale większość trasy pokonaliśmy. Niestety ten szlak jest taki dosyć monotonny. Cały czas idzie się przez las, gdzie niegdzie jedynie widać jezioro i ta droga jeszcze tu będzie się ciągnęła dość długo prawdopodobnie. Robi się powoli ciemnawo, jeszcze jest niecała godzina do zachodu słońca, no więc wracamy. A już muszę przyznać, że od dłuższej chwili nikogo nie spotkaliśmy na szlaku. Przed nami pierwsza atrakcja dnia dzisiejszego. Browar, czy kawiarnia, słynna na cały świat, Hofbräuhaus. Zobaczymy, co czeka nas w środku. Piwiarnia najładniej prezentuje się wewnątrz. Zobaczcie na te malowidła na ścianach i sufitkach głównej sali. Jest tu pełno ludzi, ludzie oczywiście piją piwo, ale też jedzą różne potrawy, sprzedają tu słone precle, a tam dalej zobaczycie gra muzyka, prawdziwa bawarska orkiestra. Jesteśmy na placu Maksymiliana Józefa, przed wami Teatr Narodowy Monachium, a tutaj po prawej Residenz München. Przed chwilą też testowali nowe BMW czołg. Takie zawsze jest zamaskowane w taki wzorek czarno-biały zazwyczaj. Zobaczycie zaraz na zdjęciu. W Niemczech jest podobnie jak w Maroku. Do dużych miast prowadzą bramy miejskie. Po arabsku nazywają się one Bab, po niemiecku Tor. Oto jedna z bram, które prowadzi do monachijskiego Altstadt, a mianowicie Karlstor, czyli brama Karola. Przed wami jedna z największych atrakcji Monachium, mianowicie Schloss Nymphenburg. Ogromny zespół pałacowo-parkowy. Spójrzcie, jaki on jest duży. Jest tu ładne oczywiście jeziorko, dużo zieleni. A sam pałac ma naprawdę ogromną powierzchnię. Osiem cylindrów oraz filiżanki. Tak, nadszedł ten dzień,
Dzisiaj zwiedzamy Muzeum BMW. Obowiązkowy punkt programu zwiedzania Monachium dla każdego fana motoryzacji. 8 cylindrów to oczywiście klasyczna sylwetka wieżowca mieszczącego siedzibę marki. Natomiast te filiżanki, w zasadzie jedna filiżanka, prawda? To jest nowa siedziba BMW Muzeum. Byłem, gdy miałem lat 15, w starym BMW Muzeum, ale było tam niewiele eksponatów, ale jakieś kilkanaście lat temu otwarto nowy gmach. A z tyłu, zobaczcie, jest BMW Vent. No. A za nim majaczy Olympia Turm, a tamto wzgórze to Olympia Berg, gdzie byliśmy kilka dni temu. W wejściu do muzeum już cieszą oko dwa piękne, zabytkowe BMW z lat 60. To model 1800, natomiast tutaj kultowy 2000 CS. Ciekawostką Muzeum BMW są tak zwane BMW Art Car, czyli samochody monachijskiej marki, które są pomalowane w taki artystyczny sposób. Oto jedno z nich, BMW 320 Gruppe 5 Art Car Roy Lichtenstein, czyli sugeruje to, że sam artysta Roy Lichtenstein zaprojektował design nadwozia. Wygląda to naprawdę spektakularnie. Muzeum BMW to podróż przez historię marki. Zaczynamy oczywiście od najstarszych modeli. I oto piękny czerwony BMW 3x15 PS Da 2 Sport Cabriolet z 1931 roku. Dla mnie to oczywisty fakt, natomiast nie każdy z Was może wiedzieć, że BMW, zanim zaczęło produkować samochody, wytwarzało silniki lotnicze. Miało to miejsce w czasach międzywojennych. Oto jeden z nich, silnik produkowany od 1918 roku. Po silnikach lotniczych przyszedł czas na motocykle. W tym roku marka hucznie świętuje stulecie produkcji motocykli. 1923 rok to był ten rok, kiedy rozpoczęto produkcję jednośladów. Teraz przed Wami jeden z najsłynniejszych klasycznych BMW, mianowicie 328 Touring Coupé, który pochodzi z 1939 roku. Choć jego sylwetka ma już ponad 80 lat, to jednak wygląda ponadczasowo. Teraz pora na alejkę z silnikami. Przed Wami silnik lotniczy BMW 003, produkowany w latach, czy zbudowany w latach 44-45. A oto teraz pora na silniki samochodowe. Przed Wami piękna jednostka w układzie V12, już dziś bardzo rzadka, i z 99 roku i samochód, który jej używał, widzicie tu na zdjęciu, występował w zawodach Le Mans. Oto silnik nietypowy, pochodzący czy wybudowany w 1978 roku, który służył w łodziach sportowych, tak jak tu widać na zdjęciu.
Miał 190 koni mechanicznych. Chyba każdy z Was słyszał o BMW serii 3, prawda? No, a tutaj w tej sali zaprezentowano kolorową historię tej serii. Od jej protoplasty BMW 1666 roku. Po pierwsze BMW z trójką z przodu 323i z 81 roku, aż po model z 2005 roku, o ile pamiętam. 2006. Różne kolory. Przed Wami kolejny słynny, wręcz kultowy, sportowy model BMW, mianowicie BMW 3.0 CSL z 1975 roku. Wygląda pięknie, a za nim BMW M3 90 albo 91. Teraz jesteśmy w części poświęconej elektromobilności, bo niestety BMW też zmierza w tym kierunku. Przed Wami prototyp, a w zasadzie połówka, kawałek prototypu BMW iX. Teraz jesteśmy w części poświęconej BMW M. BMW M to tuner fabryczny marki BMW i przygotowuje sportowe wersje samochodu. Przed Wami dwa piękne, klasyczne BMW M1. Ten z białej wersji Procar, a z tyłu BMW M2. Względnie nowa, sprzed tam 10 około lat, BMW M3 GTS 2011 i starsza wersja lata 80. i może początek 90. BMW kojarzy nam się z luksusowymi limuzynami i autami sportowymi. Nie każdy wie, że robiło kiedyś modele naprawdę dalekie od tych standardów i malutkie. Oto słynny, kultowy BMW Isetta z lat 50. W środku, jak widać, kierowca nie miał szans na większy komfort ani wygodę jazdy, no ale autko przemieszczało się z punktu A do B, przynajmniej tyle. Nasze serca zostały w Muzeum BMW. Tu było cudownie i zdążyliśmy wszystko zwiedzić. Jestem zachwycony. A oto BMW Welt, czyli świat BMW. No i on jest czynny trochę dłużej niż muzeum. Nie do 6, lecz do 8. Jest ciekawy architektonicznie, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, aczkolwiek ekspozycja jest tu mniej ciekawa z uwagi na to, że prezentowane są przede wszystkim bieżące, aktualne modele BMW, no ale też warto tutaj, myślę, zajrzeć. Czasem dają jakiś specjalny model, już tam widzę coś jest niebieskiego w tle, jakiś sportowy model. Do koncernu BMW należą również marki Mini i Rolls-Royce. Kiedyś należał także Bentley, ale Bentleya pozbyto się te 20 lat temu. A oto Rolls-Royce Black Badge Ghost.
pięknym pomarańczowym kolorze. Zobaczcie jego wnętrze. Piękna, biało-pomarańczowa skóra. Skóra naturalna, mam nadzieję, nie eko. No, ale wygląda ładnie, naprawdę. Klasyczna, elegancka limuzyna Rolls-Royce. Okazuje się, że model iX nie jest już prototypem, tylko wersją seryjną, dostępną od ręki w salonie BMW. No i tu BMW iX elektryczny, niestety, ale w topowej wersji M60. Teraz czas na Mini, samochód, który zapewne kojarzycie z licznych filmów z Jasiem Fasolą, ale i tę kultową brytyjską markę samochodów dosięgł proces elektryfikacji. No i oto całkowicie elektryczne Mini. Mini Cooper SE dokładnie. A oto BMW iX wypatroszony częściowo, czy wybebeszony, no, żeby pokazać, jak wyglądają te baterie litowo-jonowe, które służą do napędzania pojazdu. Póki, słuchajcie, QuantumScape nie zrobi baterii tak zwanych solid state, jesteśmy zdani na baterie litowo-jonowe. Najciekawsze modele BMW w BMW Welt są przygotowane przez M Motorsport. Tak jak ten oto tutaj BMW M4 GT4, który zapewne startuje w jakichś wyścigach i ma silnik o mocy 550 koni mechanicznych. W szczególności spoiler oraz wnętrze z tą klatką bezpieczeństwa robi prawdziwe wrażenie.